Dziś zapraszam Was na prawdziwą słodką perełkę. Sernik dubajski z nudą Orientu i pysznym kremem pistacjowym. Nowych widzów serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału Kreatywne Wypieki Rity, aby być na bieżąco z kolejnymi słodkimi przepisami. Znajdziecie tu wyjątkowe i sprawdzone wypieki, które zaskoczą każdego. Krok pierwszy. Spód ciasta. 200 g ciastek maślanych lub herbatników rozdrabniamy na piasek. Dodajemy do tego 1 łyżkę kopiastą kakao. Gdybyście mieli ciemne herbatniki lub ciasteczka, to wtedy kakao nie jest potrzebne. Następnie dodajemy 50 g roztopionej czekolady deserowej, 100 g roztopionego masła, mieszamy składniki ze sobą do połączenia. Masę przekładamy do wysokiej tortownicy o średnicy 22 cm lub do rantu. Ja nie miałam wysokiej tortownicy, więc użyłam rant, który wyłożyłam papierem do pieczenia. Masa jest miękka, ma luźną konsystencję i bardzo łatwo się rozprowadza. Ugniatamy ją lekko, dociskając do brzegów foremki. Wstawiamy do lodówki. Krok drugi. Warstwa kataifi. Do garnka lub na dużą patelnię dajemy 60 g masła. Ja tutaj mam 200 g ciasta kataifi i moi drodzy, to ciasto trzeba teraz ładnie pokroić na drobno nożem lub nożyczkami. Chyba że sobie kupicie takie gotowe już podsmażone ciasto kataifi. Widziałam takie są w Polsce i w opisie filmu Wam podlinkuję. W Grecji nie widziałam takiego, więc kupiłam to zwykłe mrożone. Trochę mi się odmroziło, więc je pokroję. A więc pokrojone kataifi przekładamy do garnka z masłem i zaczynamy podgrzewanie. Przełożyłam sobie do większego garnka, bo tamten jednak był za mały. Podgrzewamy ciągle mieszając, żeby się nie przypaliło. Gdy ciasto kataifi nabierze złotego koloru, jest gotowe. Wyłączamy kuchenkę i dodajemy krem pistacjowy. Ja mam taki krem. To nie jest żadna reklama. W Lidlu kupiłam tu w Grecji. Dodajemy 200 g kremu. I do tego później dodamy jeszcze tahini. Znalazłam pistacjowe też. Ale coś Wam powiem o tym tahini. Słuchajcie. Do tego dodajemy 2 łyżki tahini. Ja mam tutaj tahini pistacjowe. Tahini w greckim Lidlu. Ale moi drodzy, one w smaku, w kolorze jest troszeczkę inny kolor, ma jaśniejszy kolor, ale w smaku to jest to samo. I w konsystencji też to jest to samo. To jest jak krem, a to tutaj też jest jak krem. Konsystencja jest ta sama, moi drodzy. Ale cóż, miało być w przepisie tahini, więc jeżeli nie macie pistacjowego tahini, to dajcie sobie po prostu tahini takie zwykłe, sezamowe, takie wiecie, najzwyklejsze. To czyli mam tutaj tak, 200 g kremu pistacjowego plus 2 kopiaste łyżki tahini. To teraz trzeba wszystko razem wymieszać na jednolitą masę. Moje te kataifi jest jeszcze ciepłe i myślę, że to jest dobry pomysł, bo przynajmniej ten krem się troszeczkę, konsystencja jego rozluźni pod wpływem tego ciepła. Te tahini, one jest nie tahini pistacjowe, tylko tahini normalnie sezamowe, bo tahini się z sezamu robi, prawda? To jest tahini po prostu z kremem pistacjowym. To jakby wymieszane takie. Mogłam zwykłe tahini kupić, no nie szkodzi. Czyli moi drodzy, lepiej to mieszać, jak jeszcze jest ciepłe te kataifi. Po wymieszaniu tak to wygląda. I teraz gotowe nadzienie kataifi wykładamy na schłodzony spód ciasteczkowy. Wyrównujemy powierzchnię, lekko dociskając i wstawiamy z powrotem do lodówki. Krok trzeci. Krem. 500 g zimnego serka mascarpone przekładamy do misy miksera.
Wlewamy 500 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30%. Wsypujemy 50 g cukru pudru i ubijamy. Gdy krem się ubije, dodajemy 2 kopiaste łyżki kremu pistacjowego. Do tego 30 g posiekanych pistacji i miksujemy krótko do połączenia składników. Ja tu jeszcze wlałam żelatynę. 3 łyżeczki żelatyny rozpuściłam w pół szklanki gorącej wody i gdy lekko się przestudziła, zahartowałam ją i wlałam na koniec do miksującego się kremu. Zamiast żelatyny możecie dać sobie śmietan fix. Wystarczy jedno opakowanie. Gotowy krem przekładamy na masę pistacjową z Kataifi. Krem wyrównujemy, wygładzamy i wstawiamy do lodówki. Krok 4. Polewa i dekoracja. 150 g czekolady deserowej roztapiamy w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. Wlewamy do niej 100 ml ciepłej śmietanki kremówki 30% i mieszamy do połączenia składników. W międzyczasie, zobaczcie, tutaj dałam sobie łyżkę tahini pistacjowego, żeby konsystencja była luźniejsza. Ja sobie to przełożę do woreczka cukierniczego, żeby ozdobić ciasto. Polewę wylewamy na ciasto, równomiernie rozprowadzając. Robimy to dość szybkimi ruchami, bo ciasto jest zimne i polewa szybko gęstnieje. Podgrzanym tahini lub kremem pistacjowym robimy wzorki na polewie czekoladowej. Dekoracja według Waszego uznania. Wstawiamy ciasto do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej zostawić na całą noc w lodówce. Na drugi dzień dekorujemy ciasto posiekanymi pistacjami. Ciasto jest mega pyszne, nie za słodkie, idealne. Nie zapomnijcie dać lajka i komentarz, moi drodzy, ciekawa jestem Waszej opinii. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze w komentarzu sernik dubajski. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam słonecznie. Cześć!